Ani kroku! Ale o co chodzi? Stór pysk, dawaj fanty! Otwieraj sejf! Człowieku, w sejfie nic nie ma. Otwieraj sejf, bo ją rozwalę! Marku, Człowieku, Otwieraj, bo nic będziesz nie ma. następny! Mówiłem ci, że nic nie ma. Co ty pierd... Dziś w odcinku. Czy biżuteria zakopana w ogródku pochodzi z napadu? Ja na nikogo nie napadłem, nic nie zrobiłem. No to już wytłumaczysz się policji. Niczego nie ukradłem. Klientka przynosi nietypowy zastaw, żywy inwentarz. kwiat? Storczyk zastawić chciałam. Czy artyści amatorzy staną się zawodowcami? Zawodowym? Jak to zawodowym? Oczywiście tak. I pańska rzeźba trafi pod strzechy. Czekaj. Jeszcze tu? Oła, Aż tak boli? ale tam poboli i przestanie. Jacek, bo ty jeszcze nie możesz tak ciężko pracować. No, a już na pewno nie dźwigać A ciężarów. co ja mam zrobić, Angelika? Przecież takich jak ja to innej roboty nie ma. Nie wiem, no. Może odpuść na razie, co? Wiesz, dojdź do siebie. Nie chcę. Jacek, ale zrozum. A to ty zrozum, przecież ja dostawałem szajby w domu. Zresztą nie mamy o czym gadać, potrzebujemy forsy, ja muszę pracować. Dobra, dzięki. Czekaj, okej. Ej, uważaj. Spoko. Marysia, ty jeszcze nie gotowa? No już wychodzę. Spóźnisz się do szkoły. Już idę. Ucz się, żebyś nie miał kłopotów jak ojciec. Pa, kochanie. A co cię? Pa. Myszka moja. Trzymaj. A co to? Wypłata z wczoraj. Późno wróciłem i nie zdążyłem ci dać. Dzięki. Ale Jacek, wiesz, że... Spoko. Teraz muszę czekać, aż trafi się kolejna robota. Mam nadzieję, że ten gość zadzwoni. Jacek się męczył i w domu, i w pracy. Nie miał jeszcze siły, żeby dźwigać ciężary na budowie. Chciałam go jakoś wesprzeć, ale nie wiedziałam jak. Mariusz, tak może być? Tak. Ustaw gdzie chcesz. Nie mógłbyś chociaż spojrzeć. Co nie w tej chwili. Dzień dobry panu malarzowi. Siemanko, przyprowadziłem wam klienta. Super. No co, nie cieszycie się? A to jest mój kolega, artysta amator, a to jest jego fenomenalny sprzęt. A co jest takiego fenomenalnego w taborecie? To nie jest żaden taboret. No jak nie taboret, jak taboret? No może taki większy po prostu, dla betona by się nadał taki taboret. Pani Angelo, błagam, niech pani nie wspomina tego mięśniaka. Sorry. To jest kawalet. Na nim powstają dzieła sztuki, proszę pani. To jesteśmy zaszczyceni. To czym mogę panu koledze służyć? Chciałem to zastawić. Hofer mi doradził. I mam jeszcze narzędzia rzeźbiarskie. A to co to? Kończy pan z rzeźbiarstwem? Weny nie ma, po prostu. Ale może wróci. I tak nie ma chętnych na moją sztukę. Nie, to chwilowy brak formy. A skąd wiesz? Przecież nie raz zostawiałem tutaj sprzęt, a potem Beno wracało. No. Dobra. Ile za to dacie? To muszę sprawdzić ceny, ale nie liczyłbym na wiele. Nie lubiłem takich zastawów. Nie było to za dużo warte, a amatorów na taki sprzęt brakowało. Gdyby ten artysta go nie wykupił, bylibyśmy pewnie stratni. I co, pokaż? Przecież widzisz. Tyle kasy za taboret? To jest kawalet. No kawalet, nie kawalet, no ale 2000? Są tańsze. Taki kawalet to jest niesamowita rzecz. On musi wytrzymać ciężar sztuki.
Wie pan, ja to myślałam, że sztuka to powinna być właśnie taka lekka, ulotna. No, to zależy, no. A ten jest nawet obracalny, no. Proszę pana, obracalny, nieobracalny, mogę za niego dać 400 zł. Tylko tyle? Takie mamy ceny. No ale są jeszcze narzędzia. No to z narzędziami dam 450. Nie, no przecież to jest bezcen, no. No nie bądźcie tacy skąpi, no. A ja was tak wychwalałem, no. Dobra, 500 i to jest wszystko. No dobra, zgoda. Daj spokój. Jakie to ma znaczenie? I tak wykupię, jak Wena wróci. No nie, jak tam chcesz, no. Co? To poproszę dowód, sporządzimy umowę. A co tam słychać na innych zmianach? A pyta pan o Benię? No w sumie tak, no. Co tam u niej? A wie pan co, no, ja to się z nią rzadko widuję, to nic nie wiem. A co? Przychodzi do niej ten łapciuch? No gliniarz tam, no. No, panie Hofer, ja nie chcę plotkować. Przyjdzie pan, jak będzie na zmianie Benia, no to sobie porozmawiacie. Nie, no przecież tylko tak pytam, czy jeszcze aby jakie mam szanse, czy... No, wie pan, zależy w czym. Jak w czym? Czy nie rozumiem, w czym? W siłowaniu na rękę, no to pan raczej nie ma żadnych. No przecież nie o to mi chodzi, no. Chodzi mi o to, czy ona nie wspomni czasem słowem o mnie, albo łezki jednej nie uroni. Pan co, niech pan zapyta Lolkę, no. Ja nic nie wiem. Kto by pomyślał? Hofer niby taki artysta, a tu proszę. Szkoda tylko, że zakochany nieszczęśliwie. Ale może to lepiej dla jego sztuki. Mariusz, ty może to do magazynu daj, co? Ale tam i tak już nie ma miejsca, nie tutaj sobie stoi. Ty, ale ci artyści to mają takie swoje puste przeloty, nie? Że te takie braki weny. No nie wiem tam, nie jestem artystą. A to nie pierwszy raz. Tak. Ale ciekawe, czy przyjdzie to wykupić. Zobaczymy. Mariusz, no nie, tak się nie da pracować. Niby jak? No ile jeszcze będziesz mnie karał za nie moje grzechy? Ja ciebie karzę za coś? No tak, no. Traktujesz mnie jak powietrze. Ja? Tak. Jak zło konieczne. No ja tak nie mogę pracować. To nie jest tak, po prostu jest mi trudno w tej sytuacji. A mnie nie jest trudno. Mariusz, przecież ja jestem tak samo poszkodowana jak ty, no. Mąż próbował mnie zdradzić i ja ciebie za to nie winię. A ja ciebie winię za coś? Tak. Przynajmniej zachowujesz się, jakbyś mnie winił. Ja ciebie nie karzę, więc proszę cię, zachowuj się fair. Słuchaj, ja po prostu nie umiem się uśmiechać, jak mi nie jest wesoło, sorry. Nie potrafiłem udawać. Zachowywać, jakby się nic nie stało. Stało się. Oczywiście nie mogłem mieć o to pretensji do Angeliki, ale na żarty też nie miałem ochoty. Do widzenia. Do widzenia, niech służy dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę, zapraszam pana. Interesuje mnie biżuteria, A jaka konkretnie biżuteria? a konkretnie to kolie. Chciałem się dowiedzieć o cenę. Aha, tu mam już chwileczkę taką. O, na przykład taka. Nie, taka to nie. Wolę coś efektowniejszego. Nie ma pani czegoś bardziej ozdobnego? Nie. Do widzenia. Widzenia. Nie szkodzi, bo tak naprawdę to ja chciałem tylko porównać ceny i się zorientować, bo nie wiem, ile za to powinienem wziąć. No to mnie pan zaskoczył. Naprawdę byłam zdumiona. Ta kolia wyglądała, no, olśniewająco. Jeżeli tylko nie była zrobiona ze sztucznych świecidełek, to... No, rzadko zdarza się taki rarytas. Próba złota jest bardzo wysoka. A kamienie też wyglądają na prawdziwe. Wiedziałem. To pan nie wiedział, co pan ma? No właśnie mówię, że wiedziałem. No, to świetnie.
To co, zrobimy profesjonalną wycenę. Ma pan na to jakiś dokument? Jaki dokument? Certyfikat, jakieś zaświadczenie własności, dowód zakupu, cokolwiek. Niestety nie mam żadnych papierów, to jest biżuteria po babce. A, no ale skoro to jest spadek, to może ma pan testament. No albo taki dokument z sądu potwierdzający nabycie. Ale co pan, no jaki testament, jakie nabycie? No babka zmarła i tyle, no. A potem się okazało, że takie skarby zostawił jakieś przedwojenne, jeszcze z lepszych czasów. Nikt z tym do sądu nie latał. Dobrze, to co? Ja zapraszam pana do biura, koleżanka zrobi kawę, a ja dokończę wycenę. Bo to może być warte nawet kilkadziesiąt tysięcy. No tego się właśnie spodziewałem. Musiałem to sprawdzić. Sprawa śmierdziała na kilometr. Kolia nie była starym wyrobem, tylko współczesną robotą. No a babcia chyba nie kupiłaby sobie jej przed śmiercią. O co chodzi? Kojarzysz mnie? Kojarzę. Ryży, myślałem, że siedzisz. Jak widzisz, nie. Papuga zrobił swoje. Czego chcesz? Sprawę mam. No domyślam się. Nie wpuścisz mnie? Nie. To nie jest sprawa dla sąsiadów. Dobra, właśnie. Kiedyś jeszcze przede mną, to ty trząsłeś miastem. Chyba coś ci się pomyliło. Nie ściemniaj, wiem jak było. Mieliście silną grupę, a ty byłeś na szczycie. Ale to już historia. A historia lubi się powtarzać. Dobra, nie filozofuj, tylko mów, czego chcesz. Chcę dorwać Kielaka. Tylko dorwij, co mi do tego. Z tego co wiem, to ty też masz z nim na pieńku. Razem go wyje... Ty znasz staromiastowych? Moi są rozproszeni, ale ich zbieram. Nie, nie jestem zainteresowany. Słuchaj, a co masz innego do roboty? Wiem, gdzie teraz pracujesz. To jest szczyt twoich ambicji? Gówniana robota. Moja sprawa. Twoja. Ale jak długo tak wytrzymasz, co? Ktoś, kto miał taką władzę. Nie, Ryży, nie będę wchodził w stare buty. Ale nowych nie masz. Przemyśl to. Proszę bardzo. No, dziękuję bardzo. Dobra, to super. Mariusz, co się dzieje? Zobacz. O kurczę, ty, ja to pamiętam. To było ze 2 lata temu. Ten jubiler dawał nagrodę za pomoc. Tak, to zobacz teraz. No to. To ta sama. To co to? To my tu mamy mordercę. Nie, na mordercę to mi nie wygląda. Ty też nie wyglądasz na Bonda. Dziękuję ci. Nie o to chodzi, wiesz. Pozory. Sorry. No i jak, ustalił pan coś? Tak, ustaliłem. To już do pana przyjdę. Musiałem wyjaśnić tę sprawę. Niby Angelika miała rację, że pozory mylą, ale ja znałem się na ludziach. Ten facet nie byłby zdolny do zamordowania kogoś z zimną krwią. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, przynoszę takie cudo. Kwiat? Storczyk zastawić chciałam. Nie, proszę pani, bardzo ładny, ale nie przyjmiemy. Ale dlaczego? On jest sporo wart. Proszę pani, bo to jest żywy inwentarz. No nie możemy. Ale proszę panią, ja muszę wyjechać. I co mam zrobić? No to niech pani poprosi sąsiadów, niech pani podlewają. O, nie, proszę panią. Oni to w ogóle na niczym się nie znają. Wszyscy albo przeleją, albo zasuszą. Nie oddam mi mojej orchidei. Wie pani co, to jak pani tutaj zastawi, to my też przelejemy, zasuszymy wszystko, więc później będzie pani miała do nas pretensje. A za darmo? Za darmo też nie. Proszę pani, tutaj się nie pielęgnuje kwiatów, tylko tutaj się pracuje. Przechowalnie sobie chcieli urządzić. No, jak nie zwierzęta, to kwiaty. No, chociaż z drugiej strony ci od zwierząt mają trochę łatwiej. Są jakieś hotele, no a ci od roślin są bez wyjścia. Dobra, to jeszcze raz pana zapytam, ale proszę szczerze odpowiedzieć. Skąd pan ma te kolie?
No przecież panu powiedziałem. Niech pan nie ściemnia. Sprawdziłem, to nie jest stary wyrób. Poza tym wart 50 000. To doskonale zarobimy obaj. No nie sądzę. Ta kolia była skradziona podczas napadu na sklep jubilera. 2 lata temu zginęła wtedy pracownica sklepu. I co dalej pan twierdzi, że to po babci? Ale to nie ja. Jakoś mnie pan nie przekonał. Matko, to co robić? To co się robi w takiej sytuacji? Czyli wezwiemy policję. Facet wyglądał na zaskoczonego i przestraszonego. Może rzeczywiście nie miał nic wspólnego z tym napadem? Ale to nie była już moja sprawa, tylko policji. Może pan okno otworzyć? Jakoś słabo mi jest. Co się dzieje? Nie wiem. Wszystko w porządku? Tak, tak. Cholera jasna, to jest grane! No i miałam rację. Taki niepozorny facet, a wymknął się Mariuszowi. O, nigdy nie wiadomo, co w człowieku drzemie. Ruszaj się. To nie ja. Tak? Czemu uciekałeś? Każdy by uciekał. Nie sądzę. Nie chciałem, żeby było na mnie. No to teraz będzie. Ja na nikogo nie napadłem, nic nie zrobiłem. No to już wytłumaczysz się policji. Niczego nie ukradłem. Dobra, idziemy. Musiałem być stanowczy. Chociaż dalej nie wierzyłem, że ten facet napadł na jubilera. No i było mi trochę wstyd, że dałem się tak zaskoczyć. To wy? Co tym razem? Chcemy się dowiedzieć, czego chciał od ciebie Ryży. Nie znam człowieka. Przestań ściemniać, przecież widzieliśmy, że był dzisiaj u ciebie. Wejdźcie. Śledzicie go? Czego chciał? No niczego. Pogadać. Ty i co, chcesz im powiedzieć, że co? Klasery chciał poglądać? Słuchaj, wiemy, że nie kumplowaliście się wcześniej. Ryży urósł, jak już siedziałeś, więc nie ściemniaj. Czego chciał? Wyszedł z więzienia i pytał o pomoc w znalezieniu pracy. Słuchaj, takie bajki to ty możesz żonie opowiadać, a nie nam. Mojej żony to wy się odpieprzcie, już raz jej pomogliście. Grypsy ci przyniósł, czy coś innego? Nie wiem, to poszukajcie. Proszę bardzo. Macie nakaz? Nie? Chwila. Komisarz Wyjazd. Co? Ale jaki napad? Dobra, no jedziemy. Później pogadamy. Nie ma o czym. No. Proszę panią, mnie tu nie obchodzą jakieś tam napady. To ja tu zostałam napadnięta. Proszę pani nie została napadnięta. To był przypadek. Tak? I przez ten przypadek zniszczyliście mi kwiat? Nie, proszę panią, ganialiście się, to teraz macie mi za to zapłacić. Dobrze, już wycenię pani te straty. A nie musi pani. Ja wiem bardzo dobrze, ile moja orchidea była warta. 1000 złotych. Ile? 1000 złotych, rekompensata za zniszczony kwiat. Ja mogę pani oddać za doniczkę. Kwiatek jest cały. Proszę panią, od razu widać, że nie zna się pani na storczykach. Wie pani, ile one potrzebują pielęgnacji? Taki wypadek to stres i szok dla takiej delikatnej roślinki. Proszę pani, ja nie będę pani płacić za psychologa od kwiatków. Ja mogę pani dać co najwyżej 50 zł za doniczkę i święty spokój i to jest i tak bardzo dużo. A nie mi się śni. O, proszę bardzo, policja. To jak pani chce dochodzić swoich praw, to z nimi. A żeby pani wiedziała, proszę panów, tutaj w tym lombardzie mnie napadnięto, zniszczono mój drogocenny kwiat. No ale o co tu chodzi? O zabójstwo kwiatka? No tak można powiedzieć. To ja panią zapraszam na komisariat i niech pani głowy nie zawraca. W biurze. Ale bezczelna baba, no wkurzyła mnie. Myślała, że na głupich trafiła. 1000 złotych za kwiat. Na szczęście beton ją cudnie usadził. Położyła uszy po sobie i wyszła. Zobacz. Śmierć pośród brylantów. Faktycznie, chyba ta sama. Aha. Jak pan to wyjaśni? Przyniosłem, ale to nie ja. A kto, Duch Święty? Skąd pan ma tą kolię? Wykopałem w ogródku. Jasne. Teraz pan to wymyślił? Co, może jeszcze rosła na drzewie? Panowie, ja wam wszystko pokażę. No, w to nie wątpimy. Poważnie, ja znalazłem skarb na mojej posesji. I co, chciał pan to spieniężyć? No tak, ale to chyba nie jest przestępstwo.
No akurat niestety to jest nielegalne. No wszystko, co wykopie pan z ziemi, jest skarbu państwa. Skarb też. Szczególnie skarb. Ale co to za gadanie? Ja kupiłem działkę razem z domem legalnie, jest moja. Więc wszystko, co wykopię, to chyba... To powinien pan zgłosić. Takie jest prawo. A skoro tak bardzo lubi pan biżuterię, to założę panu śliczne bransoletki. Ale panowie, no... Panowie, proszę, no... Co za historia. No to się kupy nie trzymało. Jakieś skarby, działki, a w tle napad i trup. Ale mimo to i tak dalej uważałem, że ten facet jest co najwyżej krętaczem, ale nie zabójcą. Mariusz jakiś sceptyczny się zrobił. A ja naprawdę uwierzyłam, że to ten facet. A jeśli by tak było, to nagroda nam się należała. No bo to my złapaliśmy tego faceta i odzyskaliśmy kolię. O, pan rzeźbiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień To dobry. szybko, co? Wena wróciła? A gdzie tam? Ale może wróci, mam nadzieję. Tego panu życzymy. Dzięki. Na przykład, gdybyście sprzedali tą rzeźbę. Weźcie ją normalnie w zastaw, a jak pojawi się kupiec, to się jakoś dogadamy. Mnie samemu trudno się przebić w tym biznesie. Tylko wie pan co, no, my nawet nie wiemy, jak to wycenić. Pan jest w sumie nieznanym artystą, amatorem, no. Na pewno są jakieś sposoby. No przecież są strony w internecie, nie wiem, albo na przykład... Wie pan co? Ja zadzwonię do naszego kolegi, który zajmuje się wyceną dzieł sztuki. O właśnie, albo tak. Halo? O, cześć Lolek. Tu Angela. Cześć, co tam? Słuchaj, bo jest u nas taki pan artysta, rzeźbiarz ze swoim dziełem i no i wiesz, no nie umiem tego wycenić. Ale co to jest, rzeźba? No tak, rzeźba. A jak on się nazywa? A to nie wiem, czekaj, zapytam. Przepraszam bardzo, jak się pan nazywa? Zapała. Leszek Zapała. Zapała. Tak, Zapała. Leszek Zapała. Zapała? Nie, nie słyszałem. A, no tak, no bo pan jest artystą amatorem. Amatorem? Nie, to nie ma co, chyba że w komis. Dobra, no to dzięki. Cześć. No to cześć, pa. Lolek mówi, że ewentualnie moglibyśmy to wziąć w komis. Komis? No to co, rzeźbę postawimy na kawalecie? Będzie komplet od razu. No. A jak ktoś się zainteresuje, to zadzwonimy do pana, okej? No cóż, lepsze to niż to, co do tej pory. W sumie nic nas to nie kosztowało, a rzeźba trochę nam uatrakcyjniła przestrzeń. Chociaż nie bardzo wierzyłem, że znajdzie się na nią amator. Po powrocie z pracy na Angelikę czekała niespodzianka. Kolacja przygotowana przez Jacka. Dziękuję, Jacek, za kolację. No nie ma sprawy, już pomyślałem, że jak wrócisz z pracy, to będziesz głodna. To co, posprzątam. Nie, to ja posprzątam. No to ja to zrobię, nie ma... Nie. Ty przygotowałeś kolację, a ja posprzątam. I to jest sprawiedliwy podział obowiązków. Dobra. To co, to ja pójdę się wykąpać. Marysia, mogę to zabrać? Tak, tak. Mamo, Tak, kochanie? a ty wybaczyłaś tacie, no wiesz, tam to coś się całował z Olgą i nie wiadomo co jeszcze. Nie, Marysia, nie wybaczyłam. Ale widzisz, kochanie, życie nie jest czarno-białe. Chcę dać mu szansę. A ile razy jeszcze? Nie wiem. Mam nadzieję, że ostatni. I że ją wykorzysta. A jak nie? Marysia, nie chcę tak myśleć, bo to nie ma sensu. Wiesz, chodzi o to, żebyśmy mogli normalnie żyć. A kochasz tatę? Marysia, nie będę cię oszukiwać. Nie wiem. Kiedyś go kochałam i bardzo. Ale może jeszcze mi się uda go pokochać. Maryśka, a ty kochasz go? No widzisz, no i to jest najważniejsze, wiesz?
Mam mądrą, wrażliwą córkę. Nie było jej łatwo z tym, co przechodziliśmy z Jackiem, ale starała się to zrozumieć. Byłam gotowa na każde poświęcenie dla niej. Kolejnego dnia policjanci prowadzący śledztwo w sprawie napadu na jubilera postanowili z samego rana przeszukać dom należący do mężczyzny, który przyniósł kolię do lombardu. Komisarz Wyjas, aspirant dolny, komenda miejska policji. O mój Boże, właśnie miałam do was dzwonić. Mąż nie wrócił na noc. Stało się coś? Zabili go? A czemu mieliby go zabić? No bo skoro przychodzicie, Dobra, dosyć kombinowania. Co pani robiła 2 lata temu, 19 lutego wieczorem? słucham? Proszę odpowiedzieć. No ale skąd ja mam to pamiętać? To proszę sobie przypomnieć. I przynieść resztę skarbu. To wy wiecie? To ja mam pilnować tego terminu, tak? Nie, to ja już pani powiedziałem, że na tydzień przed upływem terminu zadzwonimy do pani. No. Tak. No okej. To do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Proszę, pani pierwsza. Dziękuję. Witam szanownych państwa. No cześć, co tam? Cześć. No a co, nie stęskniliście się? Mariusz, nic a nic? A, daj spokój. Bo ja bardzo, a najbardziej za tą szafą. Jaką szafą? No, tą grającą. A, Chcę kupić. kupić? A co, dla siebie? No nie żartuj. Pomagam urządzić wystrój wnętrza sali weselnej. Nie, no to co ty, to możesz wypożyczyć, a później oddasz po weselu. Ale nie na jedno wesele, tylko na stałe. A, to ty się teraz zajmujesz wystrojem wnętrz. Zmieniłaś profesję? Nie, raczej nie. Tak jakoś wyszło. Przy ostatnim zleceniu skomentowałam wystrój sali weselnej, no i teraz właściciele poprosili, żebym coś pozmieniała i działam. Ty jesteś kobieta rakieta. Po prostu chwytam okazję i daję się ponieść. No, nie tylko w pracy. A ty jak, Mariusz? A, ja nie. Szkoda. To bardzo ekscytujące. O, a to co? To jest rzeźba. Chcesz No. kupić? Niezła. No za ile? No, a ile dasz? Bo ja wiem. Sztuka nowoczesna jest w cenie, a właściciele mają kasę. No, to co? Ja zadzwonię do autora, dogadacie się. My weźmiemy prowizję? Może być? Może. No jak zwykle, wpadła, narobiła zamieszania i wybrała coś, na co nikt inny nie zwróciłby uwagi. Ale się pan artysta amator ucieszył. No, niezłe znalezisko. I wygląda na to, że wszystko z tego napadu. Panowie, ale my nie mieliśmy z tym nic. Zaraz. Już pamiętam. Co dokładnie? Gdzie byliśmy 2 lata temu? Na pogrzebie. Urodziny. Można to sprawdzić. Wszyscy nas widzieli. Mąż mówił to samo. No, ale to jeszcze niczego nie dowodzi. Jak to? Przecież to daleko stąd, na Pomorzu. Dobra, niech mi pani powie, gdzie mąż wykopał te słoje. O tu. Widzicie? Rura pękła od mrozu. Pierwszy szpadlem wydłubał, drugi rozbił. Potem wszystko tu przyłożyliśmy. I powinniście wtedy poinformować władzę. No może, ale żeby aresztować... Ale nikogo nie aresztowaliśmy. Zatrzymaliśmy po prostu do wyjaśnienia w sprawie. Jakiej? Napadu z bronią w ręku. Jezus Maria. I co teraz? Pojedzie pani z nami. Aresztujecie mnie? Nie. Złoży pani po prostu wyjaśnienia. Dom muszę zamknąć. Nie musi pani. Zaraz będą tu technicy, wszystko sprawdzą. Poczekamy na nich. Poważnie? Jest kupiec? No tak. Tak, pani jest zainteresowana. A, dzień dobry. Zapała, Leszek Zapała. Miło mi bardzo. Mnie również bardzo. Wow. Naprawdę podoba się pani moja rzeźba? Naprawdę to jest niezwykła rzecz. No to ile pani jest w stanie dać za tę niezwykłą rzecz? Powiedzmy 200 zł? Proszę? To żart? No nie, no dobrze, ale niech pan poda swoją cenę. Jak dla pani 2000 złotych polskich? Teraz to pan żartuje. 1000. 600, bo szkoda mojego czasu. No dobra, ale niech się pani tak nie denerwuje, bo złość piękności szkodzi. Mnie nie zaszkodzi. No, jeszcze będzie pan musiał zapłacić umówioną prowizję dla Lombardu 100 zł. Ile?
I co jeszcze? No wie pan co? My panu pomagamy, a pan jeszcze tutaj narzeka. Przecież dzięki nam teraz stał się pan zawodowym rzeźbiarzem. Tak. Zawodowym? Jak to zawodowym? No tak, no, sprzedaje pan swoje dzieła. Sprzedaje, no to jest pan zawodowym rzeźbiarzem, prawda, Mariusz? Oczywiście tak. I pańska rzeźba trafi pod strzechy. A widzi pan, a jeszcze wczoraj chciał pan rezygnować z rzeźbiarstwa. Tu proszę. No, dobra, to od razu wykupuje pan kawalet i resztę rzeczy. Zaraz, ale ten stojak też zabieram. O nie. To kawalet jest mi potrzebny do pracy. Wykluczony. I facet wykupił wszystko. Marżę zapłacił bez szemrania i wyszedł zadowolony. Przyznam, że nie podejrzewałem, że na nim cokolwiek zarobimy. I to tak szybko. I kogo wyście ze mnie zrobili? Całą noc na komendzie, ze złodziejami, prostytutkami, nie wiadomo kim jeszcze. Ja nie jestem przestępcą. Przykro nam, ale to poważna sprawa. Gdybyście sami przynieśli ten skarb, to nie byłoby tego całego cyrku, a tak? My się zwijamy, panie komisarzu. Nic nie znaleźliśmy. Dobrze. Aha, i tak jak rozmawialiśmy, będziemy potrzebowali jeszcze dokumenty zakupu posesji. Proszę. Ty sprawdź mi, kto mieszkał 2 lata temu przy Andersa 12. Dobra, to czekam, cześć. Myślisz, że to coś da? Może nas to na coś naprowadzi, trzeba sprawdzić. No, ktoś w końcu musiał zakopać tą biżuterię. Ale wygląda na to, że kotowcy są czyści. No, z papierów wynika, że działkę kupili pół roku temu od gminy. No i wychodzi na to, że nic nie wiedzieli. Ty, patrz. Niezła, co? Ja wiem, nie w moim typie. No, pewnie, że nie w twoim. Ty takich chodzinek nie lubisz. Weź już zejdź ze mnie, co? No nie wiem, nie wydaje mi się, ale może Angelika pamięta. Co? Interesuje nas, czy Kotowski próbował to sprzedać. To? No ten facet od Coli. A nie, to tylko Kolia na pewno. Okej. Przesłuchaliśmy tego jubilera. Obejrzał biżuterię, którą wykopał tamten gość. Cały łup jest wart kilkaset tysięcy. Mamy wszystko oprócz właśnie tego pierścionka. Ale to jest niesamowite, że to się udało znaleźć. No, ale że bandyci zakopali łup? Przecież tak się nie robi teraz. No, ale nie wiemy, czy to byli bandyci, dopiero to sprawdzamy. Czekaj. Halo? No i jej. No? Dobra. Dzięki. Nara. Poprzedni najemcy zostali wykwaterowani za długi i nie żyją. Cholera. No ale spokojnie, mamy namiary na ich dzieci. Jest syn i córka. Syn Alek siedzi, córka jest na miejscu. Pojedziemy. Dobra, na razie. Na razie. Na razie. Sprawnie działali, nie ma co. A ja się pomyliłam, obwiniając tego faceta. A, marny byłby ze mnie detektyw. Policjanci już po kilkunastu minutach dzwonili do mieszkania zajmowanego przez córkę poprzednich najemców domu, w którego ogrodzie wykopano zrabowaną biżuterię. Panowie do mnie? Skąd pani wiesz do pani? Pani Murawska? Co, pewnie mój braciszek znowu coś w pierdlu nawywiał? Nie. Chcemy porozmawiać o wydarzeniach sprzed 2 lat. O takiej prehistorii? Co robiła pani 2 lata temu, 19 lutego? A skąd ja mam niby to pamiętać? Co to jest? Uszczaj, Spokój się, kobieto, nie rób kina! Do auta. Słyszałem. A nie mówiłem, że dobra sztuka zawsze się sprzeda? Wie pan co, no, pana kolega miał szczęście, że nasza znajoma akurat... Ale jak zarobiliście, to należy mi się chyba jakaś prowizja. Nie? Panie Hofer, niech pan prosi kolegę, żeby pan odpalił. Dobra, bez nerw. To może ja mam inną propozycję, to jak wam dobrze tak idzie, to może ja też coś u was w komis zastawię. O, obraz. A no to może niech pan przyjdzie, jak będzie Lolek. No, na tamtej zmianie jest Benia. Rozumie pani. Nie rozumiem. Uważam, że facet powinien normalnie rozmawiać ze swoją byłą. Tak, ale
do niej przychodzi ten mięśniak. Tam zamieniła wrażliwość i intelekt. Intelekt. Tak, na tępą siłę. Okropność to jest. Wie pan, dyskutowałabym. No to jak, bierzecie, no dla mnie 1500, a reszta wasza. Ile wytargujecie? No, bo ja wiem. A nie woli pan oddać do galerii? Ale co, przecież to są złodzieje. A do was to ja mam zaufanie. Dobra, pan pokaże. Obraz nosi tytuł Eteryczna. Skoro się zgodziłem, no to nie wypadało się wycofać. Ale obraz był moim zdaniem, delikatnie mówiąc, kontrowersyjny. To ten. Skąd go masz? Ale o co chodzi? My tu zadajemy pytania. Skąd go masz? Mów, bo wklepiemy ci zarzut utrudniania śledztwa. Jakiego śledztwa? Mówcie jak ludzie, bo nic wam nie powiem. Pierścionek pochodzi z przestępstwa, rozumiesz? Napad na jubilera i zabójstwo. No. No a teraz mów nam ładnie, skąd go masz i co robiłeś 2 lata temu. Albo przybijemy ci współudział. Od mojego faceta dostałam. Mariusz, ja się już będę zbierać, dobra? Okej, to ja pozamykam. Mariusz, a ty myślisz, że to Benia jest? Masz rację. No to będzie dym, jak tutaj przyjdzie na zmianę. No może kupi sobie. Albo beton. Dobra, idź, ja pozamykam. Marysia? Cześć, a co ty tu robisz? No, zabieramy cię do kina. Wy? No, ja i tata. A, Mariusz, to ja będę w takim razie lecieć. No, leć. Hej. Cześć. Marysia unikała kontaktu wzrokowego. Traktowała mnie jak powietrze. Wcześniej mieliśmy dobre relacje. Sporo się jednak zmieniło. Od tamtego. Szkoda. Długo będziemy jeszcze tu siedzieć? Tyle, ile będzie trzeba. Ja już mam dość. Ty się módl, żeby to, co powiedziałeś, było prawdą. Bo jak robisz nas w bambuko, to odpowiesz za współudział. Co ty myślisz, że ja nie znam swojego faceta? On nie brał udziału w żadnym napadzie. Skoro tak, to co robił tamtego dnia? No bo ja wiem. Pewnie też był w pracy. No to nie ma się czego obawiać. Co to się dzieje? Co ty robisz w tej ścianie? Co to za frajer? Hej, hamuj bajerę! Policja! Stój! Hej! A co to za pomysł? Czyj? To w sumie nasz wspólny, ja pomyślałem, że dawno razem nie wychodziliśmy. No fakt. A, Maryśka wyczaiła tam bilety. No, podejść na głowę. No, bilety dla rodziny. A my jesteśmy rodziną, nie? No tak, jesteśmy. Pojedziesz, czyli... O, chodźcie. Podziwiałem Angelikę. Potrafiła to jakoś posklejać. Zapanować nad rodziną. A mnie się to nie udawało. Nie potrafiłem się przemóc. Za głęboko mnie to zraniło. Czekaj chwilę. Ej, zamknijcie się! Cisza. Słuchaj, potrzebuję radiowozu do transportu podejrzanych. No, na radarową. Dobra? Gdyby nie ty, to nie miałbym tego na rękach. Pieprze, nic nie zrobiłam! Coś ty mnie znowu wjeb... Przysięgam, że w nic. To nas nie dotyczy. Jak nas nie dotyczy? To co ja tutaj robię? To ten pierścionek. Skąd ty go wziąłeś? Od twojego brata, podpieprzyłem mu. Zadowolona jesteś? Denisowi? A masz innego brata? Ty pierścionek na zaręczyny ukradłeś? Nie miałem kasy, a ty się cisnąłeś na te zastrane zaręczyny. Ty dziadzie. Dobra, bez tych czułości. A ty się pucuj, konkrety. Co tu gadać? Brat Amelii był mi winien kasę. No więc... No i co, zakosiłeś mu ten pierścionek?
Tak. I tak miało wszystko pójść na zaręczyny. No dobra, no a innych fantów nie wziąłeś? W portfelu było tylko tyle. Jeszcze 6 stóp jakieś tam było. No i co, no i się nie zorientował? Może i się zorientował, ale poszedł siedzieć, to jakie to ma znaczenie? Ty lepiej mów prawdę. Powiedziałem już swoje. Dobra, pogadacie sobie na komendzie. Co, jedziemy, bo na tych czatach to jak pies jakiś zmarzłem. Jak pies, to by się zgadzało? Ty nie bądź taka cwana. Do radiowozu. Kolejnego dnia prowadzący śledztwo komisarz Wijas odwiedził Lombard. Potrzebował jeszcze kilku elementów do złożenia całej układanki. Brakuje mi kilku rzeczy, muszę materiał dowodowy uzupełnić. Jasne, nie ma sprawy. Tak, przede wszystkim zapis z monitoringu, moment, w którym Kotowski przynosi kolię, no i oczywiście jak ucieka. Dobra, nie ma problemu, zgramy ci. Aha, i wasze zeznania. No tylko, że my już wszystko powiedzieliśmy. Tak, ale będę potrzebował takich oficjalnych, no, protokołowanych. A wiadomo już, kto to zrobił? Tak, wykryliśmy sprawców. To syn byłych najemców tej posesji. Tych przed Kotowskimi, tak? Tak. Oni zmarli, ale wcześniej syn Alek razem z kumplem zdążyli napaść na jubilera. Chłopak zakopał skarb w ogrodzie. No i co, traf sprawił, że akurat koło rury. No, a co, macie go? Od dawna. Co? Gość 2 dni po napadzie trafił do aresztu za jakieś swoje dawne sprawki. No i nikt po prostu nie powiązał tego z napadem. No i gdyby nie Kotowski, to... To niekoniecznie. Ten cały Denis mógł wpaść, na przykład upłynniając fanty. No tak. Albo rozmontował biżuterię i sprzedał jako złom. Możliwe. Tak czy inaczej, łobuz trafił do więzienia na 2,5 roku. Myślał, że wyjdzie i wykopie skarb. No, a tu niespodzianka. No, to sobie teraz posiedzi trochę. Tak, ale dla nas to jeszcze nie koniec sprawy. No, szukamy tego drugiego wspólnika. Podobno on strzelał. No wiesz, teraz będą zwalali winę na siebie, jeden na drugiego. Jak zwykle. A ten akurat rzekomo prysnął za granicę. Ty patrz, ale ciekawe, że wsypał jeden drugiego. No, boi się, że tamten go odpali po wyjściu. A tak co, trafi do więzienia, może dożywocie dostanie, No ale dlaczego miałby go odpalić? bo ukrył skarb. I nie powiedział gdzie. Oni często wpadają przez swoje kłótnie. No, zwłaszcza te o podział łupów. Zabili ich. Ale co? Kto? Kogo? Zabili moich rodziców, Mariusz. W następnym odcinku Rolecki chce zastawić stworzony przez siebie instrument. Panie Rolecki, proszę przestać! Dość! Natychmiast! A pan sam to zrobił? No sam. A z czego? Jak? Ze złomu. Zbuntowana nastolatka chce realizować swoje plany. Koniec, dość tego! Ja nienawidzę baletu i nienawidzę ciebie, rozumiesz? Bernadetta nie chce, by jej akt wisiał w Lombardzie. mi zrobił. Benia, to jest piękny obraz. On ciebie pokazuje z najlepszej strony. Tak, nagiej. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.